Pierdzielnie zderzaczek w połowie i się go rozsunie. O, ja to miał być tylko swap silnika. Ktoś w komentarzu napisał, tak to jest jak się blacharz bierze za swapowanie silnika. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. No i dobra, i w końcu możemy się zabrać za nadkole z przodu. Dobra, czyli mamy powtórkę z rozgrzewki z tym, co robiliśmy w przypadku nadkoli tylnych. Tylko teraz tak. Zastanawiam się, bo chyba będzie tutaj najlepiej, jak sobie zaczniemy je wyklepywać, przykładając do tylnych nadkoli, tak czy nie? Żeby uzyskać ten kształt. Czyli tu musimy mocniej wyrysować przód. No i tu też, no środek jest w miarę ok. Tak, zacznę od tego, że spróbuję pozbyć się tego tutaj łuku, wypychając ten dół do góry. I będziemy po kolei szli tak. Babki, babeczki, podkładeczki, pipeczki, młoteczki. Będziemy pukać, stukać. No i co, pomalutku czeka nas żmudna robota. Czy żmudna, nie żmudna, po prostu dość precyzyjna. Że teraz sobie biorę taką babeczkę, która mi tu idealnie podchodzi pod to, co już sobie lekko zagiąłem i wyłagadzam sobie to. Dobra, mam to wstępnie podklepane, to jeszcze wiadomo, będę mógł sobie ładnie wyrównać, wyłagodzić, jak będę miał cały element na samochodzie, bo tutaj nie mamy tak jak z tyłu dwóch nadkoli, czy nadkola wewnętrznego łączącego się z nadkolem zewnętrznym, tylko mamy nadkole zewnętrzne, które stanowi błotnik. I już to mam tutaj podklepane. Wziąłem sobie też ten element, przejechałem sobie ostrym kółkiem angielskim. Jeden przejazd zrobiłem taki, zarysowując sobie tutaj ostrzejszą linię. O! Żeby sobie mniej więcej ustalić, w którym momencie będziemy to pogłębiać. Tu możemy sobie zrobić równe w sumie poszerzenie, bo one będzie musiało nam tutaj ładnie zlewać się z błotnikiem. No i tutaj będzie nam przechodziło w dokładkę pod zderzakiem. Także wszystko nam się tu powinno w miarę fajnie ułożyć. Tak, idziemy na kółko angielskie i pomalutku będziemy sobie nadawali kółkiem tutaj odpowiednie też kształty. Dużo klepania, stukania i dużo denerwowania się na to. Czyli tak, bardzo delikatnie i z dużą precyzją zaczynamy sobie rozjeżdżać. Na początku wybrałem najostrzejsze kółko właśnie, żeby tą linię sobie jeszcze mocniej podrysować. Ale z bardzo niewielkim naciskiem. Opsa. No jest dużo mocniej teraz zaostrzone, zagłębione. Idziemy na chóreczkę. No i też tutaj sporo walki jest wymyślane na bieżąco, jak przy każdej tego typu robocie. I teraz tak, klękłem sobie na oponce na kole od CLK zapasowym i podginam, już tutaj podginam sobie, po co sobie przekołowałem, podginam sobie w dół. Będzie mi się inaczej zaczyna układać całe to nadkole. Całe to nadkole mi zaczyna inaczej się układać, ale mi zaczyna uciekać. Będę prawdopodobnie musiał je delikatnie zmodyfikować tak, jak to robiłem z tyłu.
bo teraz je rozszerzam, a z tyłu udało nam się zwędzić ten rozstaw. Chociaż nie wiem, może trzeba to przymierzyć na auto i zobaczyć. Wieczna walka, ale już jak gdyby. Zastanawiam się, jak to będzie, żeby ten przód, jak zrobimy okrągłe nadkole dość intensywnie, dość mocno okrągłe nadkole, to czy ten przód nie zrobi nam się taki smutny. Nie wiem jak to myśleć, tak mi się wydaje, że może. Ale dobra, no będziemy w razie czego na bieżąco na wszystko reagowali. Tak, będziemy musieli przeciąć te nadkole gdzieś w którymś miejscu, tak jak z tyłu, nawet trochę chyba tutaj wyżej. Siakoś tak, wiadomo, ona wejdzie głębiej. I teraz tu musimy ponapierdzielać. Dość mocno. Dobra. No i dobra, teraz zakładam dość łagodne kółeczko, ale mimo wszystko i tak troszeczkę ostrzejsze niż ta płaszczyzna, którą mam na błotniku, czyli delikatnie ostrzejsze niż ten łuk, który tu mam, po to, żeby nie zajeżdżać sobie krawędziami na boki, czyli te kółko ma delikatnie większy łuk niż ten element. I teraz będę chciał sobie tutaj bardzo delikatnie przekołować cały łuk, ponieważ chcę go przenieść wyżej, żeby on był szerszy. No i to jest bardzo delikatna praca. Jadę po całym nadkolu, ale staram się pracować bardzo delikatnie. Teraz zobaczymy, co z tego wyjdzie na samochodzie. No i co? Jest dużo lepiej. Także tu jak będzie fajnie, łagodnie stawał od samego początku z nadbłotnika, szedł tu i tam się kończył, to może to będzie bardzo fajnie wyglądać. Subskrybuj, lajkuj, komentuj. No i co? Dobra, tutaj dokonałem sztuczki magiczki ze spęczarką. Nie nagrywałem tego, bo robiłem to z duszą na ramieniu. Natomiast spęczyłem sobie tutaj tą krawędź, czyli zmniejszałem tu objętość, co sprawiało, że cały ten błotnik mi się tutaj na tej płaszczyźnie kładł, a tutaj na tej wypęczniał do przodu. I jeszcze bym sobie tu przypęczył delikatnie. To jest właśnie takie fajne, ale można jednym niepozornym ruchem zniszczyć sobie cały element. Ale chyba mi się udało. I tak później będziemy podginać ten rand. O. Więc on nam tak jeszcze będziemy mogli go ukształtować już na błotniku po przyspawaniu. Ale im lepiej teraz będzie dostosowany, tym później ten efekt końcowy będzie dużo lepszy. O to chodzi, żeby nie zrobić z tego przodu clown caru. Żeby to wyglądało fajnie rasowo, ale by jakoś ze sobą współgrało. Wiadomo, jest czarne, więc akurat podejrzewam na wideo to będzie Lipton. Ale też musimy przednie kółko zrobić tak, żeby po prostu można było skręcać. Wiadomo, że jak dajemy 17, no to przy maksymalnym skręcie no musimy uważać, żeby unikać dziur gdzieś na parkingu czy wjeżdżania na wysoki krawężnik. Ale właśnie chciałem to tak zrobić, żeby to wyglądało fajnie, spójnie z całością. No jest to wyzwanie, bo nawet jak sobie wyobrażam to, jak to będzie wyglądało na końcu, to do końca sam nie jestem jeszcze przekonany.
Ale tak to jest z taką rzeźbą właśnie. Tak to jest z taką rzeźbą. Z tej strony, z tej perspektywy, no wygląda to zajebiście. I tu z przysiadu, i z góry jest petarda. Fajnie to będzie współgrało. Natomiast właśnie jak sobie odejdziemy tutaj, to takie mam wrażenie takiego clownkara. No dobra, coś będziemy kombinować. No i dobra, jeszcze przejechałem ostrym kółeczkiem, tak jak na samym początku, po zewnętrznej stronie dosyć intensywnie, przez co jakby mocniej wyobliłem ten kształt. Tutaj przy tym nadkolu będziemy mieli o tyle prostszą sprawę, że nie wstawiamy takiego kształtu jak w przypadku reparaturki tylnej, gdzie przesuwaliśmy po prostu oś, tylko będziemy sobie wyciąć półokrąg i on też spowoduje, że będzie nam łatwiej nad tym pracować, tylko na razie jeszcze nie chcę pozbawiać się materiału, nad którym będę pracował. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że będziemy robić splitter z przodu, który od przodu to fajnie będzie płynnie przechodzić. Także tak, no jest to jakieś wyzwanie. Dobra, od przodu mi się to podoba. Wygląda to fajnie. Od tyłu to mi się nawet jeszcze bardziej podoba. Wygląda to jeszcze bardziej. Ale kurczę, od boku nie wiem. Jakiś taki traktor się robi. Może przez to, że to jest czarne i jest jeszcze te boki są. I to, że koło jest oklejone papierem, to taki się traktorowy vibe do tego dokłada. Nie wiem. Tak jak widać, przykręciłem sobie 2 wkrętami te poszerzenie do błotnika, żeby sobie to zobrazować, jak to wygląda. I na poprzednim filmie mówiłem, że różnica kolorystyce światła, natężenia światła z pewnych stron przeszkadza już przy głupim założeniu błotnika, bo się auto wydaje, że tam gdzie jest jaśniej jest wyżej, tam gdzie jest ciemniej jest niżej i odwrotnie. Tak, przy takim nadkolu, jak się tutaj mamy światło tak, to nam się oświetla koło i koło nam się wydaje, że po prostu jest większe. Gasimy światło, koło się chowa w nadkolu. Mamy z prawej strony światło, to nam się wydaje, że tu jest prawej bliżej krawędzi, to jest dalej krawędzi. No tak, teraz sobie żyjemy na bieżąco. Robimy tak na 4,5. Robimy je tak na 4,5. Teraz tak, zetnę sobie w tej chwili już teraz naddatek. No i będziemy kombinować. 10. część filmu powstanie w jeden dzień i będzie to po prostu zbiór rozkminiania. Ogólnie tak, tu mi się podoba, tu fajnie wstaje. To jest ta koncepcja, że jak tu pójdzie pod splitterek jeszcze pod spodem, to naprawdę będzie to superancko spójnie wyglądać. Także tak jest super. Tutaj jak przejdziemy sobie od boku, to właśnie ten bok coś mi się coraz mniej widzi, chociaż w sumie ja wiem, czy się mi coraz mniej widzi. Tutaj tą końcówkę po prostu musimy zrobić tak samo jak jest z tyłu, że powinna schodzić się i tak się właśnie fajnie łączyć tutaj z progiem. I myślę, wtedy będzie petarda, bo tak to ogólnie, jeżeli chodzi o samą linię wokół koła, to też mi się wydaje, że jest bardzo sympatycznie z przodu. Że to miejsce nad oponą będzie very simpatico. No dobra, czyli co? Po prostu trzeba zaufać intuicji i pojechać do przodu. Dobra, trzeba było trochę śliznąć szpachlę. Tu jest zgniota dosyć duża, teraz będziemy musieli ją klepnąć. I co? Będziemy cykać sobie delikatnie, szczepnymi na razie, tak jak robiliśmy to z tyłu, żeby coraz lepiej to ukształtowywać i przede wszystkim później odciąć tutaj ten kawałek i też go tutaj jakoś ukształtowywać. No najwyżej się nie uda. To się zrobi inne.
I znowu dalej w tym samym miejscu, aczkolwiek troszkę inaczej, bo już mam to cyknięte. Dobra, ale jak mam cyknięte, to teraz tak, widzę, tu muszę ponaparzać i ukształtować to odpowiednio, już tu zacząłem nawet. Idzie mi będzie piało jeszcze, tu mi będzie delikatnie pieje już w tej chwili, czyli tu trzeba będzie to przemłotkować. Tu troszkę wstaje do góry. O, widać nawet delikatnie, no bo to się musi przełamywać, nie? Bo to jednak był inny kształt zupełnie, nie nadujemy zupełnie inny kształt. Ale korzystamy z takiego nadkola, no bo już mamy ten łuczek. Nie wiem, tak sobie to wymyśliłem, czy to prościej niż zrobić od zera. To w sumie ciężko powiedzieć. No na pewno troszkę czasu jest zaoszczędzone. No ale dobra, jedziemy. Jedziemy. Nie, no w sumie teraz jak tak patrzę, to jest w sumie fajnie. Jak Ci nie wyjdzie, to przecież nikt się nie będzie karał, a sobie po prostu zrobisz na nowo, nadkole nowe. Klepię i kształtuję. I tak się zastanawiam, co z tego wyjdzie. Spojrzałem sobie w neta, jak inni poszerzają takie Amazonki. No i muszę powiedzieć, że niewiele opcji mi się podoba. No ale niestety, no taka jest charakterystyka tej karoserii, że trzeba ją jakoś poszerzyć. Myślę, że ten kierunek, który teraz obrałem, będzie fajny. No na pewno najfajniejszy z tego, co widzę w necie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, jak już wywołałem zdjęcia z lasu, zdjęcia z neta, to już wytłumaczę, o co chodzi. Współczesne samochody mają architekturę opartą, jak spojrzymy na nie z góry, zróbmy to tak, na prostokącie, na planie prostokątnym, tak? Czyli Mercedes CLK był zbudowany na planie prostokątu, tu są koła. Natomiast Volvo zbudowany jest na planie owalu. Co prawda ten owal nie jest pełny, ale prezentuje się tak. Czyli ja zakładając sobie początkowe założenia projektowe, gdzie nie miałem tych samochodów na miejscu, tylko po prostu ściągnąłem sobie wymiary z internetu i rysunki z internetu, założyłem szerokość ogólną na wysokości słupków B, gdzie w Mercedesie tak naprawdę ta szerokość na słupkach B i na krawędziach pojazdu jest bardzo zbliżona, natomiast w Volvo jest ogromna różnica. I teraz w momencie, kiedy mamy szerszy rozstaw osi, który teoretycznie jako tako wchodziłby w Volvo, gdyby Volvo właśnie miało taką architekturę opartą na prostokącie, no w przypadku, kiedy jest owalem, no niestety już nam nie wchodzą. Niestety musimy dorobić spore nadkola. No i szczerze mówiąc nie sądziłem, że aż to będzie taki duża różnica. No ale tak, idąc na zdjęcia w necie i właśnie sobie teraz obejrzmy, jak inni poszerzają i zaraz sobie coś wykombinujemy. Dobra, spójrzmy sobie wspólnie na zdjęcia i to jest przykład właśnie jak bardzo bym nie chciał, żeby to wyglądało, no bo tu już jest zbyt przesadzone ta szerokość i ogólnie dopasowanie tego według mnie nie jest najlepsze. No i też w tej chwili możemy zobaczyć klasyczny tuning, taki powiedzmy lat 80. to też nie za bardzo, albo hardkorowy właśnie torowy, na przykładzie P1800, jak dobrze pamiętam nazwę. No i rally crossowe, Amazonki. No to są kierunki, które jakby no nie do końca mi się widzą. Nie chciałbym iść w tym kierunku. Natomiast właśnie no tak to wygląda w trakcie poszerzenia. Tu już w ogóle mam jakiś kosmos z lat 60., 70. No i tu już zaczynają się fajne nadkola. I w tym kierunku mniej więcej rajdowym chciałbym iść. Z tym, że no niestety na tych zdjęciach mało widać. Tutaj mamy przykład czysto tuningowy, ale to już fajnie mimo tej gleby. Fajne są te nadkola, z tym, że przez tą glebę są naciągnięte za mocno na koła, to u nas nie przypasuje. No i wyścigówkę, która też ma fajne nadkola, z tym, że troszkę jakby za bardzo baloniaste. Tu już mamy taki efekt z tym przejściem do splitterka, który by mi się widział. Tu jest delikatnie to, co z tego niebieskiego. No i teraz jest petarda na sam koniec. Z tym, że takie nadkola akurat do naszego projektu nie będą pasować, ale myślę, że to będzie coś pośrodku tego, co teraz widzimy, a tego, co widzieliśmy dwa samochody wcześniej na tym niebieskim wyścigowym takim Amazonku. Z tym, że tutaj właśnie
one też mi tak bardzo traktorowo wyglądają przez ten czarny kolor. Gdyby pewnie ten samochód miał z przodu splitter, byłoby inaczej, no ale jest petarda, nie? Dla mnie to tu już mamy splitter, nie? Dla mnie tu to jest fajne, ale zbyt duży hardcore. Spróbuję znaleźć coś po środku. Dobra, jak już się trzyma na tasiemkach, to znaczy, że w miarę nie najgorzej przylega. Musiałem go odciąć, delikatnie przesunąć. No, w razie w momencie jak się go wiadomo wyklepuje, no to on zmienia delikatnie swoje kształty. Także tak. No i co? I kurczę, coraz fajniej to zaczyna wyglądać. Tu u góry będę musiał sobie dołożyć kawałek blaszki, dospawać tigiem, żeby go tutaj wypuścić. No brakło temperatureczki. A on musi troszeczkę odstawać, kurde te zdrobnienia, on musi trochę odstawać, żeby było dobrze. Nie no, teraz jest już super. O, jeszcze dla porównania temperatureczka przed rozpoczęciem prac. No brakuje 2 cm. No i też tutaj wszędzie nie dolega. I teraz ile trzeba narzeźbić takiej reparatureczki, żeby zaczęła przylegać i zakrywała całe koło. No to widać już z tej strony. Także zupełnie inne nadkole. No, wyznając moją starą zasadę, że jak zaczynamy robić coś, to robimy do pewnego etapu i zaczynamy robić drugą stronę, żeby mieć obydwie strony symetrycznie. Tu mamy dociągnięte do takiego etapu, że już w miarę mi się to nadkole widzi i dlatego w tej chwili zabieram się za tą stronę, żeby mieć obydwa nadkola robione sukcesywnie, symetrycznie w tym samym czasie. Z drugiej strony tempo prac przebiega o wiele szybciej, ale też jest haczyk, że o wiele łatwiej coś spierdzielić, kiedy tempo prac idzie szybciej, więc trzeba drugą stronę, raz, że jest troszkę łatwiej, ale trzeba 2 razy bardziej uważnie nad nią pracować. Dobra, coraz bliżej mam oba kształty zbliżone, ale właśnie to jest to, że każdy tutaj ruch, każda modyfikacja tego elementu powoduje na przykład, że zmienia nam się tutaj szerokość, średnica tego koła, półokręgu, więc trzeba się bardzo pilnować, żeby to wszystko dobrze spasować ze sobą. Tu jeszcze widzę, że mi brakuje jakichś 4 nawet centymetrów. Ale dobra, wiemy czemu ten błotnik był taki powykręcany, ponieważ on tu cały jest ulepiony z kitu i cały jest taki, zresztą widać, tu jest prześwitek już blachy, tu też, tu jest dołek, cały tu jest po prostu musiał być zgięty, czyli był pierdzielnięty, dlatego ten błotnik właśnie jest przekoszony, to co zauważyliśmy. No, będę musiał sobie też później koło przełożyć, na razie sobie, tak jak pokazywałem, próbuję dopasować, żeby te poszerzenia były symetryczne, równe, podobne do siebie, prawie identyczne. I później będę musiał sobie przełożyć koło z tamtej strony tu, to już docelowe, bo jednak tutaj mamy trochę inną średnicę, inne te. Ale tak, na razie możemy sobie tutaj pracować tak jak sobie pracujemy. Wkurzony kurz. Podstawowe założenia, czyli odsadzenie tego poszerzenia od błotniku przednim, oryginalnym, to jest 5 centa i tu mamy równiutko 5 centa, czyli to miejsce mamy OK. Tak samo tutaj wiadomo, koło mamy inne, ale plus minus mniej więcej tak na oko do tej pracy wstępnej można sobie założyć, że jest podobne, czyli tu mamy 5, tu mamy 4,5, czyli tak jak z tamtej strony, tu na razie tego nie mierzę. I teraz tak, zaraz sobie to odetnę, bo tu sobie troszkę poklepałem już klepadłakiem, już trochę podoklepuję młotkiem, gdzieś sobie jeszcze cyknę, ale pójdę zaraz sobie na koło i to tutaj odcinek będę chciał przekołować, to jak będę kołował ten odcinek, to teoretycznie powinno mi się to tu kłaść w kierunku samochodu, zobaczymy czy się uda. No, rzeźba z płotnikiem. Już tak szybko zaczynasz pasować. Nie, kolego.
Nie no, jest fajnie, jest super. Jest fajnie, jest super. Teraz jak będziemy mieli dwa cyknięte, to będziemy mogli sobie dalej obrabiać tamtą stronę. I teraz mierzymy sobie, tutaj sobie taką robię na oponie, opona ma taki szlaczek i od tego górnego elementu na oponie mierzę sobie tutaj odległości. No i mam 5,5 i mam 5,5 tutaj na całym tym łuku. Do tego miejsca mam 5,5, tu już mi się robi 5, no i tu już mi się zmniejsza, czyli te nadkole muszę sobie wypuścić tak na 5,5. No czyli tak jak tutaj zaznaczyłem pierwszą linię, to tutaj będę musiał zrobić cięcie, no i ten element przekrzywić w tą stronę. I dokładnie to samo co robiliśmy z tylnym nadkolem, tylko tam to robiliśmy z przodu, w sensie z tej strony. Od przodu samochodu, a tu musimy od tyłu samochodu, żeby zgrać to z progami, żeby to koło fajnie wyglądało. No, także tniemy. Jeszcze pomyślmy z dwa razy. Jeszcze z dwa razy sobie pomyślmy i zaraz będziemy tutaj odcinać i przeginać. Panie Jacenty, masz ten kawałek odcięty. To jest w ogóle mi się bardzo podoba. I to byśmy musieli sobie po prostu wysunąć. Myślę, tutaj. No najlepiej by było odciąć w sumie ten kawałek błotnika. Tutaj. Wyciągnąć go. Dociągnąć go do tego miejsca i tutaj sobie dosztukować kawałek blaszki. No, zaraz będziemy kombinować. Zaraz się coś wykombinuje. No i dobra, po zastanowieniu się głębszym zostanę przy tej właśnie koncepcji, że tutaj zaraz sobie w ogóle zdemontuję ten błotnik, żeby z nim pracować. Tutaj akurat jak nie widać, to sobie zrobię cięcie i te cięcie puszczę tutaj łącznie z tym, gdzie się podnosi poszerzenie. Dotąd. Odetniemy ten element, odegniemy go tutaj, tu nie ruszając, że tu powinno zostać w samym miejscu, górę dogniemy. Ładnie sobie to zgramy, połączymy sobie tutaj. I dzięki temu właśnie to nam zapewni tą fajną spójność tego dosyć sporego poszerzenia z całą linią nadwozia, bo ten taki malutki szczegół, myślę, spowoduje, że od tej strony to będzie fajnie wyglądało. No bo od przodu to już fajnie wygląda. Od tyłu to fajnie wygląda, a właśnie od tej strony to wygląda, no nie wiem, no może na komuś będzie fajne, no ja tutaj takim to trochę tak traktorem zajeżdżało, ale jak tutaj to robimy tak, to będzie, tak myślę, że będzie tak. Iskrami prosto po twarzy. Tylko o tym człowiek marzy, aby iskrami walice prosto po twarzy. No i dobra, brakło mi miejsca na dysku w czasie cięcia, ale odciąłem, odgięłem i mniej więcej, no teraz to już w ogóle jeszcze mniej widać, jak to mamy tutaj jasne, a to jest ciemne. No ale dobra, jako mniej więcej jako tako, tylko że łuk nam się nie będzie pokrywał, ale to zaraz coś wykombinujemy. Po prostu i ten tutaj z góry trzeba będzie delikatnie dostosować i ten tutaj z dołu, żeby to ładnie przechodziło. I myślę, że to będzie bardzo sympatycznie. No bo wtedy tam się w sposób całkowicie oryginalny będzie łączyło z nadwoziem. I to będzie fajny taki właśnie akcent. Akcencik, fajny akcent. Także tak. No wyścigówa. Musimy go jeszcze odciąć i jeszcze trochę powalcować, bo dobrze było go wysunąć jeszcze dosłownie nawet o centymetr. Także jeszcze musimy tutaj znaleźć centymetr. Sobie odrysowuję w tej chwili czerwonym markerem miejsce, w którym on przylegał, żeby przy okazji skontrolować sobie, jak to walcowanie na kole angielskich będzie mi wpływało na zmianę jego kształtów po ułożenia. Tu sobie to wyciąłem, to jest fajny właśnie patencik. I teraz tak, tu sobie maluję czerwonym, później sobie malował czarnym, później zielonym, w tych linii będzie tu 1 500 000, 1 500 100 900, ale dobra, co zrobić? Co zrobić? Taki kraj, że kółko musi się mieścić w obrysie. Przewalcowałem ten elemencik.
A teraz narysowałem sobie tą linię, bo teraz największy myk, żeby mocniej wypchnąć, no to wiadomo, muszę ten element mocniej podnieść do góry. I to dosłownie nie, tu też działamy na zasadzie kąta, takiego natarcia kątowego, także dosłownie delikatne przesunięcie. I właśnie po co ta linia? Ta linia zaznaczyłem sobie po to, że teraz widzę, gdzie miałem ten element przed demontażem i teraz przesunięcie, załóżmy o centymetr, spowoduje, że w momencie, kiedy będę dociągał tutaj te końcówki do samochodu, automatycznie podniosę tą środkową część do góry, wypychając ją, mam nadzieję, o wystarczającą wartość. Także przyłapiemy sobie teraz właśnie centymetr niżej i zobaczymy, co nam to da. No i dobra, i teraz razem ze wszystkimi wiatraczkami towarzyszącymi możemy zaobserwować, o ile, jakie przesunięcie nastąpiło względem tej wyrysowanej wcześniej linii. Ale teraz coraz fajniej to leży. Coraz fajniej to leży. Także jeszcze bym delikatnie tylko popuścił z tyłu, żeby rozciągnąć do tyłu go. Myślę, że no jest, wyszedł ponad koło. This is very good. Tylko widać, że tu się podłamał. No właśnie tu jest za mocno naciągnięty, nie? Czyli musimy go wypuścić trochę do zewnątrz i powinno być sympatico. Tutaj sobie podcięliśmy oryginalny błotniczek, naddaliśmy go i teraz sobie również podetniemy gdzieś od tej wysokości błotniczek i tak myślę gdzieś dotąd. Spróbujemy go naddać, jak nie będzie chciał się dać naddać, no to tu go ciachniemy i go też podciągniemy, żeby zbudować sobie rozpoczęcie i zakończenie tego poszerzenia. Na razie to wszystko są odwracalne zmiany, bo w każdej chwili możemy sobie to pospawać, ale musimy jakoś pójść do przodu, więc taką podjąłem decyzję, że takie coś będę robił. No i dobra, zajebiście to odeszło. Bardzo ładnie nam się to tutaj zaczyna skrywać wtedy ze zderzaczkiem. No i teraz jedziemy dalej. Dobra, czyli wszystko wiemy. Odetniemy sobie zaraz ten fragment błotniczka oryginalnego, żeby go ukształtować mniej więcej w takim kształcie, jak mamy ten element, który teraz docykałem sobie z tego, co tu odcięłem. I zaczniemy sobie tu budować od przodu fajne połączenie, z tyłu to już nam tutaj powinno ładnie wyjść. I będzie super zajebiście, bo będzie to zajebiście współgrało właśnie z całym tym charakterem początku i końca tylnego nadkola. Także mimo, że będzie duże te nadkole, duże, to myślę, że będzie to fajnie wszystko zusammen do kupy się prezentować. Okryjemy sobie tutaj kółeczko do roboty i bierzemy się do roboty, królu złoty. No, bo plan jest ogólnie taki, że jak go tutaj wysuniemy, o, rozumiecie, nie? I tutaj będę musiał dorobić po prostu taki paseczek o tym kształcie. No to jak tu go wysuniemy, to już on tu nam fajnie zaczyna działać w tym miejscu. W zasadzie to nawet tak byśmy zrobili, o. Tylko teraz tutaj ten łuk, który idzie nam w tą stronę, ja zaraz sobie na spęczarce podczyszczę tutaj ten fragment i po prostu nadam łuczek w drugą stronę. Nie będzie tak, tylko będzie tak, a wtedy ładniej się nam tutaj będzie po prostu wchodził w cały ten błotnik. No, myślę, że Si, senior. Mamy tak, mamy ten elemencik oraz mamy też wyciętą blaszkę 4 cm zapasu i teraz musimy sobie na tej blaszce dorobić takie kształty, jak mamy na tym elemencie, żeby to ze sobą pospawać i żeby nam też pasowało elegancko
do tego fragmentu, który jest w tej chwili na samochodzie. Są takie łagodne zagięcia, dlatego używam imadła i zaginam paluszkami, żeby po prostu zrobić te łagodne łuki, nie? Które tu mam. Także tu mam już łagodny łuczek. I teraz tu muszę zrobić sobie łagodny łuczek na takiej głębokości. Gdzie jest ten? Gdzie jest ten? Nie musimy go mieć tego mocno zaczepionego. No tu będziemy robić łagodne łuczysko. Nie wiesz, o co chodzi, tu weź się. Tu jest już ostrzejszy łuczek. O. Jo. Tu jeszcze jest ostrzejszy. Do tego już tu podrysujemy na giętarce, bo musimy zrobić takie ostry tutaj ten o. Czyli już sobie zaznaczam, gdzie on jest. Idziemy zaraz na giętareczkę. I na giętareczce sobie elegancko go zaostrzę. No i dobra, i na giętarce zrobiłem ostre podgięcie. Takie właśnie tu. I teraz jeszcze musimy tutaj zrobić jedno. Trzeba robić tym, co się ma. Narzekać. Tymi paluszkami sobie dogiąć. No ale dobra, przynajmniej wiadomo, o co chodzi, jak takie coś sobie dogiąć. Wszystko paluszkami. Zaraz zobaczymy, może akurat będzie, może akurat styknie. Dobra, wstępnie cyknięte. I co? I jak sobie przyłożymy, to akurat fartem starczy, to akurat fartem starczy tej wstaweczki, żeby tutaj to sobie pociągnąć, poszerzyć. Także jak zwykle wszystko z fartem. Dobra, czyli mam to tutaj cyknięte, już tutaj z oryginałem przedłużonym. Nie wiem, chyba troszkę za mocno go wydłużyłem, ale to zawsze ten dół będzie można lekko zmodyfikować jeszcze. No ale jest to coś, co wydaje mi się będzie fajnie wyglądało. Będzie fajnie wyglądało. Szumi, der szumi, szum. Pierwsze łączenie mam już za sobą i teraz czas się zastanowić, w jaki sposób to będziemy łączyć. Tutaj ogólnie w tym miejscu te poszerzenie przylega mi ładnie do błotnika. W momencie, gdybym sobie tutaj ściął, to tutaj mogę robić nacięcie i pięknie łączyć to doczołowo ze sobą. Chociaż zastanawiam się też, czy nie połączyć tego, ponieważ tu przychodzi mi blacha pod takim kątem, tu mam pod takim kątem błotnik, czy sobie nie zostawić kawałka, czyli nie zrobić sobie takiego profila T łączonego tutaj z poiną od góry i nie zostawić sobie kawałka i ten kawałek na dole zagiąć o 90 stopni, żeby to zrobić sztywniejsze, czy łączyć doczołowo. To jeszcze właśnie muszę się zastanowić nad tym. Dobra, nacinam i cykam i nacinam. Także zaraz będę mógł sobie ściągnąć ten błotniczek. No i tutaj wtedy jak go ściągnę, to będę sobie robił takie miejsce. Tak samo tutaj ładnie zgram sobie ten górny element. Po prostu nacinając go trochę niżej, no i podginając oryginalny błotnik, żeby tutaj właśnie wypełnić tą lukę. No i też będę mógł sobie go ładnie podklepać. Decyzja zapadła jednogłośnie. Ściągamy błotniczek i będziemy pracować na błotniczku poza samochodem. Ajajajajaj, może byś sobie w końcu człowieku ogarnął. Co tu masz? Nie musisz. Nie musisz, bo 17 masz tu. Dzień dobry. No i proszę. Mamy eleganckie podejście do dalszej pracy. Także elegancko będziemy mogli sobie tutaj to jeszcze wszystko wyklepać, pospawać i swobodnie przy tym pracować. Zaraz to jeszcze raz narzucimy na samochód i będziemy sobie pomalutku wszystko
cykać, podklepywać. Si.